Cześć Wam, witam Was w moim warsztacie, witam Was w kolejnym filmie. Słuchajcie, dzisiaj szybciutki wstęp. Zaczynam mój naprawdę długo wyczekiwany projekt, czyli zabudowa do mojego busa, taki mini kamperek będę budował, taki bus wyprawowy, piknikowy, coś w tym stylu. Później o tym więcej opowiem. To będzie taka zabudowa, słuchajcie, z tyłu szufladowa, będzie szuflada do tyłu, w bok, kuchenka, cuda. Zobaczycie, słuchajcie, materiał już jest przygotowany, za chwilę wezmę kamerę w rękę, bo niestety już na samym początku palnąłem pewną gafę i trzeba tutaj pewne modyfikacje zrobić, żeby nie tracić pieniędzy na kolejny materiał. Jak wiemy, sklejka w dzisiejszych czasach nie jest tanim materiałem, także muszę się tutaj troszeczkę na tym skupić. Biorę kamerę do ręki, pokażę Wam, co dzisiaj będziemy robić. No niestety to będzie dość długi projekt, także jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam. Dobra, słuchajcie, tutaj na stole mam materiał, wszystko już jest zamówione, rozcięte na wymiar, także tu fajnie poszło raz, dwa. Niestety tutaj się troszeczkę, nie tyle pomyliłem, tylko źle to troszeczkę na początku zaprojektowałem, ale o tym troszeczkę później, słuchajcie. I teraz zobaczcie, tutaj mamy, przygotowałem sobie w konfiguratorze na stronie Bluma, to jest darmowe narzędzie, także dopóki jest darmowe, to naprawdę polecam. Przygotowałem sobie 4 korpusy, to jest korpus główny i dzisiaj się nim zajmiemy, to będzie w ten sposób wyjeżdżało z busa. W tym korpusie będzie taki korpus, to będzie szuflada, w tą stronę również ona będzie tak wjeżdżała, słuchajcie, tak będzie wyjeżdżała do tyłu. W tej szufladzie, tutaj słuchajcie, to będzie tak będzie i tutaj w bok będzie wyjeżdżała jeszcze jedna szuflada, czyli ten korpus, w tą stronę. I tutaj mamy jeszcze jedną półeczkę, ale to już ciężko wyjaśnić, będzie w górę taka nadstawka. Tu mam naprawdę, słuchajcie, nie tanie, mam nadzieję, że porządne prowadnice, niby do chyba 136 kg. Zamówiłem, tutaj były 110, tam widziałem na stronie chyba maksymalne 150, ale tutaj specjalnie zrobiłem coś takiego, że tutaj będzie na końcu, słuchajcie, jest ten korpus skrócony, tutaj będzie taki schowek, bo po prostu tu była taka przepaść cenowa. Następna długość była po prostu prowadnica już 100 zł droższa, także tak sobie to rozwiązałem w ten sposób. Tam w przyszłości będę chciał chować akumulatory i tam będzie jeszcze taki system ładowania akumulatorów tych hotelowych. To już jest inna bajka, jeszcze daleko do tego daleko. Także korpusy mam gotowe, wszystko zwymiarowane. Według tego właśnie te narzędzie Wam daje taką rozpiskę, jakie formatki, ile sztuk potrzebujecie, z tym idziecie do hurtowni. Ja akurat na stronie mam tutaj fajnie, że mam na miejscu taką hurtownię, z tym po prostu robię sobie w domu rozpiskę, ile czego i tak dalej, idę z tym i tyle. I tyle jest, słuchajcie, co chodzi o materiał. Dobra, na stole został materiał tylko na pierwszy korpus. Tutaj jeszcze jest, słuchajcie, taka duża formatka, ją trzeba będzie pociąć na takie paski, to będą takie trawersy na górę i dół, żeby nie robić z tego z całych płyt. Oczywiście chodzi też między innymi o ciężar tego. Oczywiście to później jeszcze wszystko i tak będzie odchudzane przez jakieś otwory, to jeszcze się zastanowię, jak to będę robił. Na razie będę to w ogóle łączył, skręcał na krótsze wkręty i po prostu o mniejszej średnicy, żeby to później już finalnie poskręcać dobrze. Ale dobra, do tego za chwilę dojdziemy. Tutaj mamy przegrodę, słuchajcie, przód i tył. Oczywiście jedna z tych formatek jest mi niepotrzebna, bo przód będzie otwarty, bo będą wyjeżdżać szuflady, także ją również sobie rozetnę tutaj na pół, będą z tego elementu 2 trawersy i tutaj mamy boki, także kamera na statyw, ja biorę zagłębiarkę i formatuję sobie tę resztę materiału. Jak już będę miał wszystko gotowe, to zabieram się za łączenie tego.
Dobrze, moi mili, jest korpus, pierwszy korpus jest w takim stanie praktycznie gotowy, taki stan surowy, oczywiście on jest jeszcze do wyszlifowania, do poskręcania, tutaj trzeba pododawać jeszcze po jednym wkręcie, gdzie spod spodu go w ogóle poskręcać. Słuchajcie, jak widzieliście, czego ja zresztą nie ukrywałem, no wpadka za wpadką, pomyłka za pomyłką, szło to naprawdę kiepsko na początku i już szczerze mówiąc, tak pomalutku się zbierałem do domu, bo mówię, dzisiaj z tego nic nie będzie, ale spokojnie, zrobiłem sobie przerwę, odpocząłem, pomyślałem, wypiłem kawkę i wziąłem się za to jeszcze raz, poskręcałem to, tam się troszeczkę plan po prostu pozmieniał. Tutaj jak zwykle, że na początku pomieszał formatki, pomieszałem krawędzie referencyjne, raz te trawersy miały być na górze, później zmieniłem to tutaj, no nie ma wielkiego problemu, bo ten korpus będzie niewidoczny, tutaj u góry oczywiście jeszcze będzie podłoga z wykładziną, także to nie jest wielki problem. Stąd będzie wychodzić ta główna szuflada, oczywiście i druga w bok, także tak naprawdę to najtrudniejsze dopiero przede mną. Słuchajcie, lamelownica, słuchajcie, zrobiła robotę. No jak widzicie, te spasowania są naprawdę niezłe. Na początku troszeczkę chojraczyłem, nie ustawiłem jej, robiłem to na otwartej stopie, 2 płaszczyzny. Tak się nie powinno robić. Myślałem, że trafiłem idealny środek, ale później w końcu naprawdę ustawiłem sobie ją, już teraz mam ustawioną ją idealnie pod płytę 18. Dwie rzeczy są fajne. Bardzo dobrze działa odciąg, także tutaj naprawdę gniazda nam zostawia to czyste. I drugi ważny parametr to jest, słuchajcie, te gniazda są naprawdę fajnie spasowane. Lamelka nie wypada, nie ma luzów, co chodzi tutaj w tej płaszczyźnie. W mojej tej poprzedniej lamelownicy, która gdzieś tutaj jest na półce, no tam to troszeczkę inaczej wygląda. Ta lamelka naprawdę tam ma, no ma luzy, po prostu luźniutko. Tutaj tak fajnie, suwliwie sobie wchodzi, no ciasno, fajnie tam pasuje, także no słuchajcie, no zobaczcie, no tutaj nie ma co no tutaj już naprawdę tutaj to dobrze wygląda, słuchajcie. No nie mówię, że tam wszystko wyszło idealnie, bo na początku, tak jak mówiłem, ale no można to z bliska popatrzeć, no tutaj myślę, że no tragedii nie ma, no słuchajcie, no takie i w takiej płaszczyźnie i w drugiej płaszczyźnie jest to naprawdę znośnie. Tak jak mówię, trzeba poświęcić troszeczkę, żeby sobie ustawić ten zderzak, później już to idzie po prostu z automatu. Także nie ma co ten. No a słuchajcie, no korpus jest. Po wielkich trudach, ale jest. Zabieramy się za kolejny korpus, a tam już naprawdę nie będzie tak łatwo. No bo jak tu widzicie, troszeczkę tych ścianek i wymiarów będzie, ale mam nadzieję, że już więcej problemów i pomyłek nie będzie. Dobra, słuchajcie, zapraszam Was na ciąg dalszy. Dobra, słuchajcie, mam przygotowany tutaj materiał na kolejny korpus, na drugi korpus, no i ten już jest, że tak powiem, bardziej skomplikowany, chociaż tamten się wydawał bardzo prosty. Podeszłem bardzo lajtowo, nie przygotowałem rysunków, tak z marszu podeszłem, no i to się niestety zemściło. Teraz już się przygotowałem, zlokalizowałem sobie wszystkie formatki, opisałem sobie, która jest która. Do każdej formatki mam już rysunek, także będę po kolei je teraz robił. Także tym razem takich pomyłek nie powinno być jak w tamtym korpusie. Tam mogłem sobie co prawda na to troszeczkę pozwolić, bo to był taki korpus, to jest taki korpus, który będzie obudową, nie będzie tam nic widoczne, jeszcze będzie malowany najprawdopodobniej. Tutaj to już jest po prostu główna szuflada, która będzie wyjeżdżać z tamtego korpusu i chciałbym, żeby było to bardzo, że tak powiem, ładnie zrobione, bez jakichś tam pomyłek. Także dobra, zabieram się za robotę. Tutaj będziemy znowu używać tej oto lamelownicy z Dedry, ale robimy nią tylko tutaj te główne połączenia obwodowe korpusu główne. Tutaj już przegrody będziemy robić tylko na wkręty, nie ma potrzeby tutaj wzmacniać. Tutaj mi się te pozycjonowanie przyda, taka lamelownica jest dobra. Takie pozycjonowanie, czy to na kołki, czy na lamele są dobre, jest też dobra, jak po prostu takie duże korpusy, duże rzeczy robicie sami, że po prostu nie ma Wam kto przytrzymać tej formatki. Tak jak mówiłem wcześniej, ta lamelownica robi te gniazda dość ciasno, także te lamelki nie wypadają, także fajnie. Teraz już mam ją ustawioną, tak jak przed chwilą mówiłem, już jest ustawiona, także będę robił już teraz to na porządnie, w 2 płaszczyznach. Tutaj mam na rysunkach, słuchajcie, zaznaczone, z której strony
jest moja płaszczyzna referencyjna, że tak powiem, ale tu są zaznaczone jako połączenia kołkowe, po prostu kołki zamieniam na lamelki, ale przynajmniej wiem, gdzie mam no z której strony mam po prostu frezować, czy od strony płaskiej, czy od tej, czy od tej strony. No tak jak na przykład tutaj widać ten półprzekrój, tutaj jest kołka, no to wiadomo, że z tej strony będę robił frezy pod lamelki. Dobra, biorę się za kolejny korpus.
Dobra, słuchajcie, mam tutaj te formatki przygotowane, nafrezowane, nawiercone, wszystko jest ok. Teraz Wam pokażę, bo na tym korpusie możemy już pokazywać próby. Tamten to była masakra. Słuchajcie, zobaczcie. Jeszcze jedna ważna sprawa. Słuchajcie, skończyła mi się bateria, wymieniłem baterię na kolejną. Tym razem założyłem piątkę, ale po prostu była naładowana do fulla. I powiem Wam, że no, z pełną baterią to jest całkiem inna praca. To wchodziło elegancko jak w masełko. Ważne, żeby właśnie ta bateria była dobrze naładowana. No bo wtedy po prostu łatwiej nam utrzymać tą frezarkę i wtedy ta dokładność będzie większa. Ale dobra, słuchajcie, patrzcie o co chodzi. Wkładam lamelki w tą stronę i wkładam lamelki na przykład w tą stronę jedną i włożę tutaj drugą. I teraz chwila prawdy, słuchajcie. Zobaczcie. One się tu normalnie trzymają. W tamtej mojej lamelownicy Einhella możecie zapomnieć o takim czymś. I tutaj, zobaczcie, tak samo się trzymają, także fajnie. Zobaczcie, naprawdę mówię Wam, że myślę, że jeszcze z 2 korpusy tą lamelownicą z Dedry i opanuję ją elegancko. Teraz mi już szło naprawdę fajnie. Dobra, będziemy to składać, będziemy to skręcać. Najpierw sobie te wszystkie główne boki, wieńce i z bokami poskręcam, a później środek. Mam nadzieję, że tym razem się już tutaj nie pomyliłem. Działamy! Dobra, słuchajcie, ten korpus mamy w takim stanie, no praktycznie gotowy, można tak powiedzieć, taki wiecie, surowy stan, ale tutaj jeszcze to tak będzie wyglądało, że tutaj ta ścianka będzie wycięta, tu będzie otwarta przestrzeń, bo w tą stronę będzie wychodziła szuflada z kuchenką i tutaj będzie też ten kwadrat będzie wycięty. Tutaj będą dwa te pojemniki z wodą, które tam w tym czarnym są już, czekają dawno. Kuchenka też gdzieś tutaj jest, taka szeroka na 2 palniki, ale to jeszcze daleka droga. No a poza tym w miarę ok. Także, aha, i tutaj tą przegrodę sobie jeszcze nie przykręciłem, bo wiecie co, jednak złożę ten korpus tutaj, no to jest taki malutki korpusik, będzie na prowadnicach w bok wysuwany i jak go będę miał, to wtedy zamontuję, włożę prowadnicę i dosunę to po prostu idealnie, żebym tu się zaś nie machnął, bo już zaczynam, że tak powiem, pomału wątpić w te moje projekty, ale nie, dobra, tym razem wyszło nieźle, słuchajcie, także no na pewno nie było lepiej niż tamten. No i w sumie będziemy kończyć, słuchajcie, tą część. Na tym etapie zakończamy ten odcinek. No tu jest jeszcze masa pracy. Ten korpus sobie tutaj odpoczywa. Ja go tutaj poszpachlowałem, te moje wszystkie buble po prostu zakryłem. On będzie najprawdopodobniej malowany na jakiś ciemny kolor, bo to będzie stały korpus.
a ten będzie pewnie jakimś zabezpieczony lakierem bezbarwnym, już zostanie to jako sklejka. No i tyle. Słuchajcie, na kolejne części zapraszam Was już niebawem, także jeżeli Was to interesuje, jak to dalej będzie wyglądało, jak to będzie wyglądało w samym busie, no to zapraszam do subskrypcji, zapraszam Was na kolejne odcinki tej budowy mini kampera, busa wyprawowego, busa piknikowego, zwał go jak zwał, jeszcze nie wiem, ale czas pokaże, słuchajcie. Dobra, tyle, słuchajcie, na dzisiaj. Ja zmykam do domu, bo już jest naprawdę bardzo, bardzo późno. No a niestety taka praca po nocach to się właśnie kończy jak kończy. Tutaj niestety zmęczenie dało o sobie znać. Popełniłem tam dużo błędów, ale na szczęście wszystko udało się naprawić. Także zapraszam na kolejne części. Trzymajcie się, jak wytrzymaliście od początku do końca, to już tradycyjnie. Proszę Was o komentarz od dechy do dechy i widzimy się w kolejnych filmach. Cześć!